No cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Tabor. Dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat lokomotywę BR42. Jak widzicie, jest to parowóz i jest to parowóz przeznaczony do składów towarowych. Parowóz jest wyposażony w dekoder ESU LokSound 5.0 i posiada ponad 20 funkcji, co będę chciał pokazać w dzisiejszym odcinku. No i lecimy po kolei. Jako pierwszą funkcję weźmiemy sobie funkcję F0. Jest to oświetlenie. Widzimy, zapaliło się oświetlenie z przodu, z tyłu zgasło. Lokomotywa jest wyposażona tylko i wyłącznie w światła białe zmienne z kierunkiem jazdy, więc to jest funkcja F0. Funkcja pierwsza jest to uruchomienie silnika i włączenie dźwięków silnika. Na razie wyłączę dźwięki silnika, żeby nam nie przeszkadzały. I bierzemy się za kolejną funkcję, jaką jest długi sygnał. Pod funkcją F2. I dalej mamy funkcję F3, krótszy sygnał. Następnie pod funkcją czwartą mamy dźwięk wrzucania węgla do kotła. Pod funkcją piątą jest symulacja odgłosu ciężkiego pociągu towarowego. Wszystkie efekty jazdy pociągu są spotęgowane i będzie można to odczuć. Na razie funkcję mam wyłączoną. Posłuchajcie szywciania. O, jest teraz sporo głośniej. Te wydmuchy pary są zdecydowanie głośniejsze. I cisze. I znowu głośniejsze. I cisze. Także to jest taka symulacja, że ten pociąg, że ta lokomotywa się męczy i to jest odzwierciedlenie właśnie w tym dźwięku. Szóstka. Jest to tryb manewrowy. W tej lokomotywie jest to tylko spowolnienie lokomotywy do 1/3 prędkości maksymalnej. Nic innego ten tryb nie wnosi tutaj. Funkcja siódma to jest takie skrzypienie dodatkowe podczas hamowania. Ja to może pokażę. Jak będzie pociąg hamował, to słychać takie dodatkowe skrzypienie. Funkcja ósma jest to załączenie generatora dymu. I wyłączam generator dymu. Następnie mamy dźwięk wydmuchu pary pod funkcją F9. Funkcja 10 to jest gwizdek.
Funkcja 11. Dźwięk sprzęgania. Kolejną funkcją jest funkcja F12, która służy do wyłączenia dźwięku wydmuchu pary w czasie jazdy, czyli popularnego ciuf-ciuf. Ja to może pokażę, więc ruszamy powolutku. Mamy ciuf-ciuf, włączam funkcję 12 i ciuf-ciuf zniknęło. Wszystkie pozostałe dźwięki zostają, a ciuf-ciuf nie ma. Jedziemy w drugą stronę, nie ma, wyłączam funkcję i dźwięk powraca. Funkcja 13 jest to nastawnik jazdy. 14 jest to zapowiedź stacyjna. Jest ona po niemiecku, ponieważ lokomotywa jest z zarządu niemieckiego. Następnie funkcja 15 jest funkcją pustą i funkcja 16 jest to odhamowanie składu. Funkcja 17 jest to hamulec awaryjny. Działa on w ten sposób, że jak lokomotywa jedzie, ja ją włączę i załączę funkcję 17, to lokomotywa momentalnie się zatrzymuje w takim trybie awaryjnym. Nie całkowicie tak jak przy wyłączeniu zasilania. Wolno, ale szybciej niż zazwyczaj. I teraz muszę tą funkcję wyłączyć i dopiero lokomotywa może jechać dalej. Jedziemy. Funkcja 17 i lokomotywa się zatrzymuje. Funkcja 18 jest to kolejna zapowiedź. Funkcja 19 jest to pompa wody. Funkcja 20 to będzie upuszczanie wody. Funkcja 21 to będzie napełnianie parowozu wodą. Funkcja 22 to będzie wydmuch pary. Funkcja 23 jest funkcją pustą, więc przechodzimy do funkcji 24. Będzie to ręczna pompa wody. Funkcja 25 jest to piasecznica. Funkcja 26 jest funkcją, która przycisza dźwięki w lokomotywie, więc załączę funkcję pierwszą, żeby uruchomić silniki i zobaczymy, o ile ciszej dźwięki są grane. Załączam. Zdecydowanie ciszej i głośniej. Więc jeśli chodzi o tę lokomotywę, spisuje się w zasadzie rewelacyjnie. Nie mam żadnych problemów z tą lokomotywą, nie wykoleja się, jest dosyć ciężka, też waży ponad 500 gram. Jeżeli chodzi o styk z torami, kłopotów żadnych, ponieważ jest długa.
Jest jedną z lokomotyw w mojej kolekcji, która nie posiada zestawów kołowych bez gumek, a to dlatego, że producent po prostu takich nie wydaje. Jak widzieliście, lokomotywa wygląda bardzo fajnie, sprawuje się naprawdę dobrze, potrafi ciągnąć spore ilości wagonów, jest dosyć ciężka, ponad 500 gram waży. Dobry styk z torami zawdzięcza m.in. temu, że jest po prostu długa i ma dużo punktów styku z torami, więc tutaj nie ma problemu właśnie z przewodzeniem prądu. Używam tą lokomotywę głównie do składów towarowych. Jak zauważyliście, lokomotywa także nie jest spatynowana, bo czekam aż skończy się gwarancja. Jeżeli chodzi o sam model, to lokomotywa wykonana jest praktycznie w całości z metalu. Jest niewiele elementów plastikowych. O ile dobrze pamiętam, tylko ten tender jest plastikowy, ale tutaj cały ten korpus, to wszystko jest metalowe. Jedynie takie te węże, rury to jest z elementów plastikowych. Koła są w całości metalowe, więc tutaj swój ciężar zawdzięcza właśnie m.in. samej konstrukcji. To tyle na temat tej lokomotywy i zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na moim kanale.